Jak sprawuje się ostatni Accord dostępny w Europie? Jakie ma wady i zalety? Czy jest drogi w utrzymaniu? Oraz czy ten samochód zrobi z Ciebie hondziarza? O tym wszystkim dzisiaj. Ja mam na imię Jarek, a to jest kanał Motoholizm. Zaczynamy! Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co ma silnik i daje frajdę z prowadzenia, niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. A dzisiaj, dzięki uprzejmości Marcina i jego wydatnej pomocy w przygotowaniu materiału, skakujemy za kierownicę Accorda 8 generacji. Ale na początek, trochę o początkach. Pierwszy Accord w ofercie Hondy pojawił się w roku 1976 i zupełnie nie przypominał tego, co kojarzymy z nazwą tego modelu dzisiaj. Wyglądem zbliżony był raczej do Civica, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że został zbudowany na jego płycie podłogowej. Jak właściwie wszystkie auta z kraju kwitnącej wiśni, w tamtym czasie konkurował z resztą świata małymi wymiarami i niskim spalaniem, co najbardziej rzucało się w oczy na rynku amerykańskim. Druga generacja z 1981 roku stała się już bardziej statecznym sedanem, z którym Accord był później kojarzony, chociaż hatchback pozostał nadal na rynku. W toku produkcji pojawiały się również inne wersje nadwoziowe, m.in. coupé i kombi. Ta Honda była produkowana na wiele różnych rynków w wersjach znacznie odbiegających od siebie wyglądem. Przy generacji numer 6 Japończycy postawili aż na 3 warianty, odpowiednio na rynek europejski, japoński, a także amerykański. Accordy z tego ostatniego trafiały również do Australii i Nowej Zelandii. 7. raz świat zobaczył nową Hondę średniej klasy w 2002 roku, a 6 lat później pojawił się dzisiejszy bohater, czyli Accord numer 8. Niestety dla fanów marki, Japończycy nie zdecydowali się kontynuować sprzedaży tego modelu w Europie i rok 2016 jest ostatnim, w jakim można było nabyć to auto jako nowe na naszym kontynencie. Samochód, któremu się dzisiaj przyglądamy, to Accord 8 generacji z roku 2010 w wersji przedliftowej. Wizualnie kontynuuje on pomysły zastosowane w 7. Jego nadwozie jest narysowane równie ostrymi kreskami, linie są wyraźne, zdecydowane, aczkolwiek dodano nieco obłości, które moim zdaniem wyszły tu na dobre. Szczególnie podoba mi się tył, niezależnie od kąta patrzenia. Przód z dużym chromowanym grillem, zwłaszcza w aucie w czarnym kolorze, wygląda świetnie. Chromu nie żałowano również wokół ramek szyb i na klankach. Z boku samochód najlepiej wygląda na kołach z felgami większymi niż seryjne, w innym wypadku spora powierzchnia blachy trochę przytłacza. Accord Marcina ubrany jest w pakiet stylistyczny Type S. Dosyć subtelnie, ale znacząco poprawia on wygląd auta w mój ulubiony sposób. Widać, że wóz wygląda lepiej, wiadomo, że coś tu jest nie do końca seryjne, ale trudno powiedzieć co. Taki pakiet stylistyczny można było zamówić do każdej opcji silnikowej, zarówno w sedanie, jak i kombi. Występowała również wersja Aero, którą najłatwiej poznać po grillu w kształcie plastra miodu. W przeciwieństwie do bardziej delikatnej wersji Type S, Aero było nieco inne. Linie tego zestawu były bardziej kanciaste, przez co wydawały się bardziej masywne i agresywniejsze. W roku premiery średniej klasy Honda sprawiała we wnętrzu wrażenie bardzo nowoczesnej. Producent nie zdecydował się jednak na tak radykalne kształty jak w mniejszym Civicu, który nie bez powodu nosi przydomek UFO. Marcin ocenia środek jako jeden z lepszych w tej klasie pod względem jakości i zastosowanych materiałów, jak i samego wykonania, porównując go do np. aut niemieckich. Brak tu trzeszczących ordynarnych plastików, a spasowanie jest bardzo ciasne. Wszystkie elementy wykonane są z bardzo przyjemnych w dotyku komponentów. Accord nie jest przesadnie przestronny, jak na auto swojego segmentu, ale nastąpiła tu poprawa w stosunku do poprzedniej generacji. Najtrudniej dostać się na tylną kanapę. Nie ułatwia tego ani kształt drzwi, ani ich niewielka długość. Jak na standardy rynku europejskiego, Accord był dobrze wyposażony.
podstawowej wersji oferował elektryczne szyby, radio, klimatyzację, regulowane i podgrzewane lusterka czy regulowany podłokietnik. Oczywiście istniały wersje doposażone lepiej. Miały one tapicerkę skórzaną lub tzw. półskóry, podgrzewane i regulowane elektryczne fotele zarówno dla kierowcy jak i pasażera, tempomat, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, a także nawigację z ekranem dotykowym czy DVD z monitorem w suficie. Bardzo przyjemny jest tutaj zestaw audio z dodatkową zmieniarką w bagażniku. Fabryczne radio w tych wersjach posiadało samo w sobie zmieniarkę na 6 płyt. Dwa centralne głośniki z przodu i z tyłu wraz z 8 pozostałych dają niesamowity odsłuch. Całością można sterować z kierownicy, podobnie jak obsługą zestawu głośno mówiącego. Paleta silników w tej generacji nie była zbyt szeroka. Dwie wersje benzynowe i diesel w dwóch wariantach mocy musiały wystarczyć. Tutaj mamy do czynienia chyba z najlepszym wyborem, to jest benzynowym 2.4 i VTEC o mocy 201 koni. W tym konkretnym aucie silnik został doposażony w instalację gazową Stagger. Wcześniej współpracował również z Prince. Napęd na koła przenoszony jest za pomocą 5-biegowej skrzyni automatycznej z możliwością zmiany przełożeń przy użyciu manetek przy kierownicy. Jak przystało na japońskie auto, silnik chętnie wkręca się na obroty i jest odczuwalnie dynamiczny przy wyższych wskazaniach obrotomierza. Nie ma najmniejszego problemu z napędzeniem tej wielkości auta. Skrzynia biegów daje się bardzo szybko polubić. Zmienia przełożenia bez ociągania i płynnie. Jeśli chcemy pojechać dynamiczniej, z pomocą przychodzi tryb Sport. Zabawa staje się wtedy przednia, szczególnie w momencie załączenia się zmiennych faz rozrządu. Nie dość, że czuć jak motor ciągnie, to po wejściu do akcji VTEC-a wręcz wgniata w fotel. Przy jeździe ze zmianą biegów za pomocą manetek można rozpędzić akorda aż do przysłowiowego odcięcia. Rachunek za dobrą zabawę Honda wystawia nam na stacji benzynowej. Dynamiczna jazda w mieście kończy się spalaniem benzyny powyżej 12 litrów na 100 km, a gazu około 13 do 15. Trasa daje możliwość zejścia poniżej 8 litrów, w cyklu mieszanym 9,5. Gaz będzie przy dłuższej jeździe znikał w tempie 10 litrów na każde przejechane 100 km. Przy czym należy wziąć poprawkę na to, że każdy kierowca jest inny i ma inny styl jazdy. Honda Accord jest samochodem właśnie dla kierowcy. Jak to bywa w Japończykach, prowadzi się łatwo, lekko i przyjemnie. Zawieszenie oparte z przodu na podwójnych wahaczach jest zestrojone sprężyście, bardziej w kierunku precyzji jazdy niż komfortu. A ta jest naprawdę imponująca. Jeśli chcemy, możemy w ułamku sekundy ominąć każde pęknięcie na asfalcie. Wspomaganie kierownicy jest bardzo wydajne, auto prowadzi się przysłowiowym jednym palcem. Pozycję za kierownicą można łatwo dopasować do swojej budowy ciała i preferencji. Fotele mają dobre trzymanie boczne, są dosyć sztywne, ale wygodne. W aucie jest dostatecznie cicho, a podróż uprzyjemnia wspomniany świetny zestaw audio. Niestety, Accord 8 generacji jest kolejnym modelem, w którym konstruktorzy przegrywają walkę z korozją. Honda rdzewieje na potęgę. Właściciele i miłośnicy marki dobrze o tym wiedzą. Wykonują zabezpieczenia antykorozyjne, co odsuwa widmo pojawienia się brązowego wroga na dłuższy czas. Rdzewieją przede wszystkim elementy podwozia. Za nadkolami przy progach zbiera się brud, który nieczyszczony potrafi doprowadzić do korozji tych elementów. Niezbyt pochlebne opinie zbierają też stosowane lakiery, na których według co bardziej złośliwych użytkowników rysy pojawiają się od samego patrzenia. Silniki benzynowe 2.4 mają apetyt na olej. Można to zauważyć szczególnie przy dość dynamicznej, a wręcz agresywnej jeździe oraz przy szybkim podróżowaniu autostradami. Ale mówimy tu o prędkościach oscylujących w granicy 200 km na godzinę.
Należy również pamiętać o kontroli i ustawieniu luzów zaporowych, szczególnie przy silnikach współpracujących z LPG. Olej w silniku wymienia się co 15 000 km. Jeśli chodzi o automatyczną skrzynię biegów, jest różnie. Mechanicy, podpierając się zaleceniami producenta, radzą wymianę co 60 000. Większość hondziarzy, w tym Marcin, robi to jednak częściej, nawet co 20 000 km. Oryginalne części zamienne są ogólnie dostępne, ale cenowo niektóre mogą powalić z nóg. Na szczęście występują również zamienniki. Przyszedł czas na punktację, a więc zaczynamy tak jak zawsze od zewnątrz. Ostre linie cięte jak za pociągnięciem samurajskiego miecza, odrobina luksusu w postaci chromowanych dodatków i całość okraszona nienachalnym, ale zauważalnym pakietem stylistycznym. Do tego mój kolor i niezłe felgi. Zakładając, że nie będziemy nigdy pasażerami Hondy na tylnych siedzeniach, skupmy się na miejscu kierowcy. Dobrze trzymające fotele, wygodna pozycja za kierownicą, przyjemne sterowanie wszelkimi instrumentami, ładnie wyglądająca deska z zabudowanym ekranem. To się może podobać. Najlepszy moim zdaniem wybór do tego auta, czyli silnik 2.4 benzyna z wygodnym automatem, który choć odbiera trochę dynamiki, daje frajdę z prowadzenia przy zmianie biegów łopatkami. Spalanie mogłoby być nieco niższe. Na szczęście sytuację ratuje instalacja gazowa. Średniej klasy Honda nie jest przesadnie tania w zakupie. Z jednej strony to dobra wiadomość dla posiadaczy, bo jej wartość nie spada zbyt szybko, ale dla poszukujących używanego sedana nie będzie to najtańszy wybór. Do tego ceny części, które delikatnie mówiąc nie zachęcają do zakupu. Accord jest dobrym wyborem dla ludzi lubiących prowadzić. Jeździ się nim pewnie i dynamicznie. Silnik 2.4 daje radę na dwoziu, a skrzynia biegów spisuje się co najmniej dobrze. Zawieszenie skonstruowano z pewnością dla tych, którzy cieszą się jazdą w zakrętach. Miłośnicy aut marki Honda nie bez powodu uznawani są za jednych z najbardziej wiernych fanów swoich samochodów. Marcin przyznaje się do bycia jednym z nich, a swojego Accorda traktuje prawie jak członka rodziny. Nie pierwszego zresztą, bo przed prezentowanym egzemplarzem posiadał jeszcze 7. generację tego modelu. Dla odmiany w wersji kombi i także z pakietem Type S, ale z grillem od wersji Aero. Ludzi podobnie zafascynowanych tymi japońskimi autami znalazł na forum Honda Accord Club Polska. Klub co roku już od 13 lat organizuje zloty miłośników Accorda. Są to kilkudniowe spotkania, najczęściej w weekendy, na których właściciele Hond pojawiają się wraz z całymi rodzinami. Pomijając możliwość pokazania swoich aut szerszemu gronu, jest to, jednym słowem mówiąc, po prostu rodzinny piknik z konkursami, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, na którym wszyscy dobrze się bawią. To już wszystko na dziś. Jeśli macie ochotę obejrzeć również inne pojazdy, to zachęcam do użycia tego czerwonego przycisku pod spodem. Wtedy na pewno nie przegapicie nowych odcinków. A już teraz możecie obejrzeć pozostałe filmy, klikając w jedno z tych okienek, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?